Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie razem z Agnieszką w naszym kolejnym kawałku. Dzisiaj poruszymy temat folii rantowej. Folii rantowej, której używacie często do składania tortu, a ona nie jest taka całkiem bezpieczna, więc koniecznie oglądajcie nasz odcinek do końca. Ale zanim to zrobicie, zasubskrybujcie nasz kanał, klikając ten przycisk poniżej, aby nasz kanał nie zniknął w czeluściach internetu. Tak jak wspomniałam na początku, dzisiaj omówimy Wam temat folii rantowej do składania tortów, bo tak się ostatnio jakaś taka moda zrobiła, że folia rantowa jest głównie używana, no nie głównie, ale często do składania tortów, a ona, tak mam wrażenie, że od samego początku jej przeznaczeniem były monoporcje, desery monoporcje albo torty musowe. A później się jakoś rozniosła popularność tej folii, że zaczęto jej używać do składania tortów. Ja od początku przez kilka lat, jak składałam torty, nie używałam niczego. Wykrajałam sobie po prostu te torty nożem. Później się od moich obserwatorek dowiedziałam, tak mi polecały, żebym sobie użyła folii rantowej. I sobie kupiłam taką jedną, tylko nie zauważyłam, że powinna mieć wyższą i mam taką niską, więc niezbyt mi to szło. Ale później byłam na szkoleniu u Agnieszki, u Ciebie i Agnieszka poleciła mi papier do pieczenia, żeby sobie używać. I co wyszło mi? Zdecydowanie taniej. Tak. I Agnieszka, powiedz mi, jak to się stało, że ta folia jest taka popularna i czy ona jest tak całkiem bezpieczna, bo tu też właśnie jeszcze kiedyś na Instagramie z Agnieszką omawiałyśmy ten temat, to Agnieszka właśnie poruszyła ten temat, że ona nie jest całkiem bezpieczna dla naszego zdrowia. Zaraz nam Agnieszka powie dlaczego. Tak, może zacznę od tego, skąd się w ogóle folia rantowa wzięła w naszym tortowaniu. Takim pierwszym zastosowaniem folii rantowych, takich folijek, w szczególności takich jak ja mam tutaj, nie wiem czy będzie to widać na filmie, ale ona jest dosyć cienka, tak, taka delikatna. Było zabezpieczanie takich jakichś deserków, czy no, teraz to nazywamy monoporcjami, tak? Deserków, żeby nie obsychały. Jak na przykład była jakaś impreza i te desery stały poza lodówką, to żeby jakby po pierwsze się nie rozlały, żeby też nie obsychały, no to one były właśnie w tej folii i to była właśnie taka folia cieniutka, której do tych deserów używaliśmy. Ona jest bardzo fajna i to bardzo fajnie nie działało, no ale potem się to rozniosło trochę na te nasze torty i to jest jak najbardziej fajna rzecz, dlatego że pozwala nam jakby na utrzymanie tego naszego tortu w ryzach. Nie trzeba też tego tortu wycinać, wystarczy ściągnąć rant, on jest wtedy w miarę czysty, a potem odkleić folię i mamy bardzo fajnie zabezpieczony tort właśnie przed tym wykrawaniem tak naprawdę, no bo to jest najtrudniejsza moim zdaniem. Dla mnie zawsze to była trudna rzecz, wyciągnięcie tego. Ja to robiłam kilka lat. Tak. I powiem, no co drugi tort, to mi się kończyło tym, że miałam ten dolny piętro, ten dolny biszkopt pocięty. Kremem to można zakryć, ale to czasami wkurzało, bo po prostu jak źle wbiłam nóż pod kątem, no to była tak, to można było sobie zahaczyć. Zresztą no to jest dosyć trudne, no chyba że ktoś już ma bardzo wypracowaną rękę i tak bezproblemowo i dobry nóż, bo to też jest bardzo ważne, żeby mieć dobry nóż do zrobienia czegoś takiego. Więc jakby ta folia nam trochę ułatwia nam złożenie, wyciągnięcie potem tego tortu, więc to jest fajna rzecz. Po tych cienkich folijkach zaczęły się pojawiać właśnie folie wyższe i grubsze też. Jeśli już używacie folii do tortów, no to najlepiej, żeby one były, no wiadomo, muszą mieć odpowiednią wysokość, no bo tak jak ta Twoja, to ona chyba około 10 cm. Ja tutaj mam taką 12, ale są też 15, chyba i 20, takie bardzo, bardzo wysokie. No i jak robicie na przykład wysokie torty, no to one się świetnie sprawdzają, tak? To jest super sprawa. Natomiast ja nie jestem specjalnie zwolenniczką tych folii rantowych z kilku tak naprawdę przyczyn. Zacznę może od tego, że ja w foliach rantowych bardzo rzadko składam torty, bardzo rzadko. Taką główną przyczyną jest to, że ta folia nie należy do najtańszych. Tutaj przed odcinkiem z Magdą sprawdzałyśmy ceny, no to za 100 metrów takiej folii, która miała chyba 15 albo 16 cm wysokości, widziałam za 100 metrów 170 zł. Ja nie mogę. Jak doliczymy sobie jeszcze koszty przesyłki, jeśli są, no to już tam wyjdzie pewnie gdzieś bliżej 200 zł. Czyli przeliczając to na metr, no to mamy koszt rzędu 2 zł za metr, tak? No to nie. A jak mamy jakiś duży tort, to czasami tej folii potrzebujemy trochę więcej, więc dla mnie używanie tej folii jest po prostu nieekonomiczne.
A teraz się wtrącę, troszkę odbiegniemy, bo ja miałam takie jakby, jak omawiałam ten temat na Instagramie, to dużo dziewczyn mi pisało, że one wiedzą, że jest to drogie, ale one sobie po prostu myją tą folię rantową, że zamiast jeden raz użyć, to po prostu używają jej kilka razy. Mi Agnieszka wytłumaczyła, dlaczego tego lepiej nie robić i teraz Wam o tym powie, ale właśnie jest taki po prostu trend właśnie wśród tortujących, że one po prostu sobie tą folię po prostu myją po użyciu. Słuchajcie, z tym myciem to jest tak, że trzeba wiedzieć, z czego zrobiona jest ta folia, dlatego że tych folii rantowych na rynku jest bardzo dużo. I o ile na początku były to takie zwykłe folie i na przykład bardzo dużo osób kupuje folie z tych chińskich platform sprzedażowych, my tak naprawdę do końca nie wiemy, z czego to jest zrobione. Na naszym polskim rynku polscy producenci wprowadzili folię, która jest nazywana folią odstanową, tak? I ta folia według deklaracji producentów nadaje się do mycia. Ona się nadaje do mycia. Ją można myć, ona jakby, jak sprawdzałam sobie kilka miejsc, w których można ją kupić, to faktycznie w opisie jest napisane, że może być wielokrotnego użytku. Więc kwestia tego, skąd jest ta folia i z czego jest zrobiona, jest bardzo ważna. Bo jeśli producent nie deklaruje, że można ją myć, no to tak naprawdę ona jest jednorazowa. Na przykład ta folijka, którą ja tu mam do tych monoporcji, no to ona jest jednorazowa. Tak? I też powinno być oznaczenie, że jest do kontaktu z żywnością. Powinno być jak najbardziej. Bo jeżeli tego nie ma, a na tych chińskich sklepach, no nie widziałam takich oznaczeń, że jest też do kontaktu z żywnością, więc po prostu to też jest ważne, że nie dość, że kupujecie właśnie z tych różnych sklepów takich niewiadomego pochodzenia, to jeszcze później to myjecie, więc... Tak, no i tutaj właśnie przechodząc do tego mycia. Jeśli producent deklaruje, że można myć i używać wielokrotnie, no to jak najbardziej możecie to robić. Jest to jakby zgodne z instrukcją użytkowania. Natomiast jeśli takiej informacji nie ma tego znaczka w ogóle przeznaczenia do kontaktu z żywnością, nie ma informacji o tym, że można myć, no to ja już bym, po pierwsze raczej bym nie użyła takiej folii, która nie ma oznaczenia do kontaktu z żywnością, a jeśli nie ma informacji o tym, że można myć, też bym nie myła. I tutaj ja sobie tak zawsze to porównuję do tego, ja pamiętam, jak moje dzieci były jeszcze małe, i część z Was pewnie nie będzie wiedziała, no jeśli chodzi o te butelki do karmienia dzieci, była taka w cudzysłowie afera, że wiele z tych butelek było robionych z plastiku, który zawierał BPA. Tak? I teraz dużo tych butelek jest właśnie z takim znaczkiem, który mówi o tym, że jest BPA free, czyli jest wolne od tego szkodliwego plastiku. On podczas mycia gdzieś tam wychodził, podczas podgrzewania, więc to był składnik bardzo niebezpieczny. I teraz jeśli kupujemy folię i ona jest niewiadomego pochodzenia, to wysoce prawdopodobne, że może zawierać jakieś szkodliwe składniki, które podczas tego, kiedy my wkładamy tam do środka tort i mamy tłuszcz, mamy bardzo często kwas, bo mamy jakieś soki z cytryny, tak, jakieś właśnie owoce i tak dalej, to może sobie to wchodzić w reakcję z tą naszą folią i wysoce prawdopodobne, że coś złego przedostaje się do naszego tortu. Dlatego jeśli wybieracie sobie folię rantową, to koniecznie patrzcie na oznaczenia. Nie polecam czegoś takiego kupować po prostu z niesprawdzonych źródeł, a mamy kilku producentów w Polsce, którzy robią tą folię właśnie octanową. Mam nadzieję, że to się czyta octanowa, a nie oktanowa, ale jak tak literalnie jest to folia octanowa, no to jeśli jest napisane, że folia octanowa i producent mówi tak, możecie ją myć, możecie jej używać do żywności, to jak najbardziej tak. Jeśli tej informacji nie ma, no to uważajcie i ja bym tutaj przestrzegała przed używaniem, żeby właśnie zadbać o swoje zdrowie, bo być może ten tort faktycznie jemy raz na jakiś czas i być może tego dużo się nie przedostaje do środka, no ale zawsze jest jakieś ryzyko i rzeczy, które nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, no nie powinniśmy do jej produkowania używać. Jest jeszcze trzeci powód, dla którego nie lubię folii rantowej. Nie wiem, czy Ty myłaś w ogóle taką folię kiedykolwiek? Tak. Bo ja mam ogromny problem, tak, nawet oczywiście jak kupiłam sobie tą folię, którą można myć, która jest zdeklarowana jako taka do mycia, no to próbowałam to umyć. I powiem Wam, że sprawiało mi to bardzo duży problem. To znaczy ja cały czas mam wrażenie, jak już masło szczególnie. Tak, nie? ja cały czas mam wrażenie, że ta folia nawet po takim gruntownym umyciu, po gruntownym wytarciu, ona ciągle jest taka brudnawa, taka tłustawa, więc ja tego po prostu nie lubię. Nie chciałabym swoim klientom, swoim gościom też czegoś takiego fundować, jak nie jestem pewna, że to jest do końca czyste. Być może jest jakiś sposób na umycie tego, ale dla mnie naprawdę sprawia mi to bardzo duży problem. Ale też uważacie z tym myciem, że
żeby nie szorować tej folii, tylko Tak. jak macie gąbkę dwustronną, to tą delikatniejszą Tą delikatną, stroną, żeby sobie nie zrobić zetrzeć. jakichś zarysowań, nie zetrzeć. Natomiast no, dla mnie to był zawsze problem, żeby to porządnie umyć, więc jakby ja jej używam jednorazowo, tak? Jeśli używam, to używam jednorazowo. No i to znowu z kolei rodzi problem ze śmieciami. Tak, dlatego, że no jest to plastik, więc znowu produkujemy więcej tych śmieci. Jakby na to nie patrzeć, no to nie wszystko się da przerobić, nie każdy plastik da się przerobić. Nie każdy segreguje śmieci. Nie każdy segreguje dokładnie, a powinien segregować. Tak. Folie rantowe, no to nie wiem co z tym folią, jak nie wyrzucimy, nie segregujemy, to ona po prostu w tej glebie się rozkłada kilkaset lat, więc no tutaj no raczej to nie jest ekologiczne. Ja Wam powiem też, że jakby tutaj nie znam dokładnych szczegółów, aż tak się tym nie interesowałam. Wiem, że ta folia octanowa, ona jest jakiegoś pochodzenia roślinnego z kolei. O, to może więc też do końca nie wiem, czy to jest plastik, jak ta sytuacja wygląda, ale jakby tak nawet objętościowo, wiecie, jak mam papier, to papier. Papier wiadomo, że on jakby potem się degraduje w jakiś tam sposób. Wydaje mi się, to tak na babski rozum po prostu, wydaje mi się to bardziej eko, mimo wszystko. Niż folia, no chyba, że faktycznie będziecie tą folię używać, wiecie, przez kilka lat jedną, chociaż wydaje mi się, że nie do końca się tak da, ale no ja wolę zdecydowanie papier i też właśnie to, co na początku wspominałam, też ze względów na koszty, czyli właśnie bezpieczeństwo użycia, koszty, no i potem te ewentualne śmieci, które nam powstają, więc ja zdecydowanie wolę sobie folię rantową zamienić na papier do pieczenia. Również go używam. Tak. No nie konkretnie tego, ale papieru do składania. Tak, papier jest moim zdaniem lepszym, dla mnie jest lepszym wyborem. Oczywiście przysparza nieco więcej problemów podczas zakładania, bo ta folia, którą mamy, ona jest sztywna i łatwiej jest ją założyć. Stoi prosto, jakby to powiedzieć. Dokładnie. Ale z papierem też można sobie poradzić. Oczywiście, kwestia sprawy. W następnym odcinku będziemy omawiać właśnie, jak wyciąga się tort właśnie z rantu, to tam Wam pokażę, będzie to widać, jak sobie radzę właśnie, żeby tam nie latał ten papier. I w ogóle także, jak sprawdziłam różnicę, bo ja naprawdę złożyłam sobie właśnie tort w folii, a później w papierze. Dla mnie różnicy nie było. Nie, bo to nie ma... Jeżeli macie dodatkowo rant, który jakby po prostu stabilizuje ten cały tort, to ten papier jest... Ja wolę papier, mimo że on czasami się tam zwinie, to trzeba go po prostu rozprostować i moim zdaniem jest to lepsza rzecz, dlatego że no, taka rolka papieru, która ma, nie pamiętam nawet, 8 metrów, tak, 8 metrów, no kosztuje tam 3,54 zł. Zależy, 5-6. Tak? No to zależy, gdzie kupujesz i jaki papier, ale już folia rantowa, no to tak jak mówiłyśmy, gdzieś koło 2 zł za metr. Tak, a tu mamy 8, więc ja to jest tańsza. Ja to 3 lata temu i do teraz nie zużyłam. I to po prostu będzie śmieć. No może zużyjesz, nie wyrzucaj. I jeszcze jedno, bo zauważyłam, jak robiłam sobie, ja składałam folii, dziewczyny nie miały z tym problemu, ja z tym miałam. I właśnie tą grubszą, że ta folia mi się przyklejała do rantu. I miałam później, jak sobie tak ładnie niektórzy tak sobie ściągają ten rant i zostaje folia. Ja tak nie mogłam. Ciągnęłam, czaskałam tym tortem, nic nie przykleiła i tak się przykleja do rantu, że nie chciała po prostu potem odejść. Musiałam nożem okrajać, żeby puściło. Ale tak Wy tego nie zobaczycie, bo to trzeba poczuć, że Twoja jest taka jakby taka trochę gumowa, jak ją dotkniesz, a ta, którą ja mam tutaj, ona jest taka i trochę inną ma, widzisz, że jest taka... Tak, jakby amortyzuje, nie? Tak, jakaś, więc może to właśnie... Ciężko powiedzieć, nie wiesz, gdzie ją kupowałaś. Właśnie nie pamiętam, czy ja ją kupiłam na tym chińskim sklepie, czy ja ją kupiłam w Polsce. Ja pamiętam, że coś też kupowałam później, albo Ty mi pożyczałaś, jak robiłam tort z Arielką. Pożyczałaś Ci, tak. To tą kupiłam chyba na tym chińskim sklepie, bo a Ty mi wtedy pożyczałaś tą, do tego, bo Ty miałaś wyższą, bo ja miałam za niską. Wysoką. A właśnie jeszcze Ci wejdę w słowo, kiedy ja używam tej folii, bo nie zawsze używam papieru. Folii używam wtedy, kiedy potrzebuję sobie przedłużyć rant. Czyli jeśli rant jest za niski i ja potrzebuję zrobić wyższy tort, to oczywiście można to też zrobić na papierze, tylko że papier on nie jest sztywny, a folia rantowa jest sztywna. Więc jeśli na przykład składam sobie tort z ukrytym piętrem, kiedy on jest bardzo wysoki, tak, no to wtedy folia mi naprawdę bardzo pomaga, dlatego że ona jest sztywna i jest jakby takim przedłużeniem tego naszego rantu, więc wtedy jak najbardziej używam, no ale to jest dosyć rzadko, natomiast tak normalnie zawsze używam sobie papieru, bo po prostu jest dla mnie bardziej ekonomiczne, dla mnie ekologiczne i zdecydowanie bardziej wolę papier.
Więc to, kochani, wszystko na dzisiaj. Krótki odcinek, ale mam wrażenie, że bardzo ważny w takim naszym tortowym świecie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie nam znać w komentarzu i udostępniajcie ten odcinek, bo mi się zdaje, że jeszcze bardzo dużo osób myje folię rantową. Tak. Więc to jest taki odcinek, który po prostu jakby ostrzeże ich, żeby tego nie robić. Jeśli nie mają właściwej folii. Właściwej, dokładnie. Dokładnie. Żegnamy Was i serdecznie zapraszamy do oglądania naszych kolejnych słodkich kawałków. Pa!